To dzisiaj to było pierwsze spotkanie. Odkrywamy wielokulturowe miejsce w Warszawie. Możecie przedstawić, kto jesteście? Ja się nazywam Ewa Blusiewicz, jestem malarką. Dobrze. A ja jestem Jarek Blusiewicz, jestem mężem swojej żony. To widzimy duże obrazki, a tutaj to są tylko twoje, tak? Tak, tutaj są tylko i wyłącznie moje obrazy, ponieważ jest to moja pracownia malarska, autorska. Autorska galeria. Tak, i ja tutaj maluję, sprzątam i polewam. Jesteśmy oficjalną winiarnią również, Tak. dlatego żona polewa. I sprząta. Jest po kim, bo A przychodzą plus goście. zajmuje się sceną, muzykami, nagłaśnianiem, ogarnia działkę, której ja nie ogarniam, bo nie muszę. Ale za to jestem zachwycona tym, co robi blues. Okej, dobrze. I skąd pochodzi ten nazwy La Bohème? A już Ci mówię, kochanie, bardzo prosta sprawa oraz sytuacja. Nazwa mi się przyśniła, to jest po pierwsze. Stwierdziłam, że... Żona dużo śpi. Dobrze. Dziękuję. Stwierdziłam, że jest to nazwa, która jakby ze mną zarezonowała. Jest to po prostu cyganeria artystyczna. I tutaj w naszym garażu zrobiło się miejsce i przestrzeń dla wszystkich artystów oraz rodzajów sztuk. Czyli od poezji, przez muzykę, przez malowanie, tańczenie itd., itd. To wszystko się tutaj pięknie miesza i działa na zasadzie ponad podziałami. Każdy jest traktowany z szacunkiem oraz... Każdego tak traktujemy, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Tak, Okej. tak. A ponieważ tutaj też maluję i pracuję, musi być taka, a nie inna energia, która powoduje to, że po prostu jest mi tutaj cudownie i tworzą się takie, a nie inne rzeczy. Okej. No, bo to bardzo fajne. I skąd, dlaczego widzę na waszym Facebooku, że macie koncert prawie codziennie? Jak to działa? Jak szukacie muzycznie? No to może niech blues Jak opowie. szukasz? Jak to działa? Samo się szuka. Wszyscy Aha. mamy tutaj po ponad 200 koncertów w roku, to znaczy mówię o latach 2017-2018, po ponad 200 było każdego z tych lat u nas i wszyscy muzycy sami do nas przychodzą. Czyli my nie wykonaliśmy żadnego telefonu do muzyka w sensie, że czy możesz, czy mógłby pan, czy cokolwiek. Nie, my działamy na prostych zasadach. Wynagrodzeniem dla artysty jest kapelusz, czyli nie ma biletowania imprez i to, co się znajdzie w kapeluszu, jest dla artystów, czyli jest dobrowolna zrzutka spośród publiczności. Jeżeli się nie podoba, to ktoś nic nie wrzuci, a jeżeli się podoba, to wyskoczy z ostatniego grosza. Ja to nazywam diamentowym przelotem, bo tutaj nie ma żadnej ściemy ani naginania się do zasad. Są artyści, którym pasuje taka, a nie inna forma, przez to, że nasz garaż jest dosyć małym garażem. W tym momencie artysta jest dokładnie face to face z publicznością. Nasze miejsce jest porównywalne do teatru, ponieważ też często Najbliżej prosimy o wyłączanie telefonów komórkowych, ponieważ jest skupienie na tym, co się dzieje na scenie. Nie ma jedzenia. Tak, bardzo dobrze. Blues pięknie to zresztą określił zdaniem, że głównym daniem u nas jest artysta na scenie. I to jest super. Czyli do nas przychodzą ludzie, którzy chcą grać, którzy chcą mieć interakcję z publicznością, a nie robią tego na zasadzie muszę dziś gdzieś zarobić. Co też nie jest jakby złe, bo to jest kwestia podejścia jakby do swojej pracy i tego, co się chce robić i chce osiągnąć. Nie nam to oceniać. Natomiast cudowne jest to, że artyści się sami zgłaszają i później mam wrażenie, że większość z tego, co wiem, są zadowoleni, bo na przykład pierwszy raz są tak naprawdę słuchani. Tak, że jest rezonans i że rzeczywiście to, co przedstawiają na scenie, jest uszanowane i w odpowiedni sposób jakby potraktowane. I brzęk kufli nie zagłusza akordów. Tak, nikt nikomu nie przeszkadza w jedzeniu. Na początek musieliście budować takie reputacje? Nie. To było od Początek razu, już nie. Ja powiem, jak to było. Miałam w 2010 roku wernisaż w Galerii Zadra. Wywieźliśmy moje obrazy na ten wernisaż. Z domu. Z domu, tak, bo pracownię miałam w dużym pokoju, co było i komfortowe, ale i niekoniecznie. I wróciłam do domu 20 minut po bluesiku.
po czym weszłam do pokoju. Okazało się, że wszystkie gwoździe po moich obrazach zarosły gitarami, bo blues jest kolekcjonerem gitar, instrumentów i tak dalej, i tak dalej. No ja stwierdziłam, no dobrze kochani, a to gdzie? Jakaś eksmisja? W ogóle o co chodzi? Okazało się, że jadąc tutaj na rowerze, Blues zobaczył, że jest możliwość wynajęcia tego miejsca. Okazało się, że to jest garaż, więc okazało się również, że przez to, że to nie jest na strychu, większość osób po prostu może tutaj do nas przyjść swobodnie, nie musi się wczołgiwać. Znaczy, szukając miejsca na pracownię malarską, kierowaliśmy się takim założeniem, że niech to nie będzie strych, gdzie nikt nie trafi, tylko znajdźmy miejsce, gdzie nie znajdziemy strychu dobrze oświetlonego. Także równie dobrze może być to garaż, ale w tym momencie będzie możliwość otwarcia bramy i zaproszenia ludzi na wernisaż raz na miesiąc czy rzadziej, ale zrobienia z tego miejsca oficjalnego od czasu do czasu po prostu. Tak. Natomiast właśnie to, że stało się, że ta brama jest częściej otwarta, no to jest przypadek. A to przypadek Tak. totalny. Ja pamiętam, że to był, słuchajcie kochani, listopad i jak zwykle w stanie flow, czyli werniksowałam obrazy, przygotowując na sprzedaż i tak dalej, zapomniałam zamknąć bramę. Najnormalniej w świecie. I tutaj w przestrzeni salonikowej, tak zwanej już teraz, na kolanach pracując nad obrazami, totalnie odleciałam i nagle zaczęli przychodzić ludzie. Przychodzili, nawet część osób nie powiedziała dzień dobry, tylko wchodzili jak do siebie. Ja na tych kolanach z tymi pędzlami, w ogóle mina mumina, okej, a to tak sobie może usiądę, a może bym się herbaty napiła i słuchajcie, od tego się jakby zaczęło. I w tym momencie stwierdziłam, że kurczę, zaczynają się jakieś fajne rzeczy, przede wszystkim to miejsce ściąga fajnych ludzi, bardzo nas to cieszy. Jesteśmy w komfortowej sytuacji, że możemy, nie musimy i dlatego stwierdziliśmy, że zostawiamy otwartą bramę i niech się dzieje. Bez spinki, napinki, niech to wszystko płynie i niech będzie fajnie. A jak nam się znudzi, zamkniemy bramę i tyle. Tylko, że to było 5 lat temu i wtedy właśnie przez rok tak mniej więcej funkcjonowała ta przestrzeń, że przychodzili różne osoby, świetnie się bawili, tutaj zaczęły się pierwsze koncerty takie nieformalne, w sensie, że zawsze było jakieś sporo muzyków wokół nas, ja zbieram gitary, także to zawsze tu też instrumentów się tam pojawiło. I w tym momencie tylko nas zmęczyła sytuacja, że my tylko płacimy rachunki i sprzątamy. Więc trzeba było to po prostu ogarnąć. Musieliśmy pod uporządkować względem, przestrzeń. Tak. ale też, żeby sobie, żeby frustracja w nas nie zaczęła rosnąć, tylko żeby to przybrało taką formę, która jakby nie odbiera nam energii i radości życia i chęci przebywania z ludźmi. Paradoksalnie jesteśmy samotnikami z bluesem. To jest w ogóle niezła sytuacja, bo tak naprawdę od momentu, kiedy brama jest otwarta, drzwi tak naprawdę się nie zamykają. To jest też fantastyczna Jedynie co nas pociesza, rzecz. że jesteśmy na uboczu, że nikt do nas nie trafia właśnie takim przypadkiem, przynajmniej niewiele przypadek. osób, bo nie ma wokół jakichś tam kilku knajp, gdzie ludzie się przemieszczają z jednego drinka na drugiego. Do nas się przychodzi po prostu do nas. Specjalnie i konkretnie, tak. Chce się Jesteśmy na tak, uboczu. Tak, do nas się przychodzi. Można tu być, wcale nie trzeba być. My możemy, nie musimy. To jest cudowna, komfortowa sytuacja pod tym względem. Jesteśmy miejscem totalnie niekomercyjnym. Nie zabiegamy o nikogo przede ceny wszystkim. mamy takie, jakie mamy. Nie musimy... Mamy bardzo tak. ograniczoną ofertę przede wszystkim. Mamy tylko kawę, herbatę, wino, orzeszki. Czyli po prostu nie karmimy. I to jest kluczowe, dlatego że wszyscy na scenie są Głównym daniem wieczoru. Także No i dokładnie na temat koncert, na temat ten improwizacja ostatnio, oni grają, ale ty też grałeś na kahonie. ten kahon. tak. Tak. To jak, grałeś muzykę wcześniej, albo jak włączyłeś do... Ja dawno temu grałem na gitarze w jakichś tam punkowych składach, ale to była strasznie dawna przeszłość. Ale zbieram gitary. Wtedy, kiedy to miejsce powstawało, ja miałem około 70 gitar w domu, dlatego się po prostu nie mieściliśmy. Dlatego dostałam eksmisję. Tak, dlatego właśnie musieliśmy znaleźć pracownię na zewnątrz. Dzięki tak? temu jest właśnie laborem. No, natomiast to, że tutaj kachon czy coś, to jest instrument, który się przydaje i mamy kilka kachonów tutaj na stanie, bo to jest taka namiastka perkusji. Tutaj oczywiście są też koncerty z perkusją, ale
to w tym momencie z perkusistami, którzy umieją stosunkowo cicho grać. Tutaj nie można przekraczać pewnego bariery głośności, bo to jest, zaczyna być niekomfortowo. Niekomfortowe, tak. Natomiast ja jak czuję rytm i czuję, że to, co się dzieje na scenie jest fajne, to czasem nie pytając się, próbuję się tak delikatnie włączyć, znając jednocześnie swoje miejsce, bo ja nie chcę być na scenie, tylko po prostu gdzieś tam dostukuję rzeczywiście z daleka, jednocześnie nie chcąc przeszkadzać. To wszystko. Przed nami Józwa z zespołu, z tego co rozumiem nie ma nazwy. No Dobrze? to jest trio Mehdi, Rejman, Mintoft. Ja jestem Józwa Mintoft i gram z dwoma niesamowitymi muzykami i przyjaciółmi. Mianowicie Andrzej Rejman, który gra na klawiszach różnych. Jest kompozytorem, autorem piosenek. Uczestniczy w najróżniejszych projektach, od muzyki totalnie improwizowanej, eksperymentalnej, po muzykę bardziej taką, nie wiem jak to nazwać, jazz. On sam to opowie, bo jeszcze prawdopodobnie będzie miał okazję o tym powiedzieć. I Mehdi Golami, który pochodzi z Iranu, ale mieszka w Polsce już od wielu lat. I gra na gitarze w swój bardzo osobisty, ja osobiście uważam, że niesamowity sposób. Także bardzo mi jest przyjemnie z nimi grać. Okej, jak długo gracie razem? No tak od roku. Intensywnie tak mówi Mehdi. Czyli przedtem już graliśmy, ale nie tak intensywnie, a teraz może trochę intensywniej. Okej, jak doszło do stworzenia tego zespołu? W takim miejscu, które nazywa się Przestrzeń Prywatna. To jest w centrum Warszawy, na ulicy Emilii Plater i tam są dżemy tak zwane, czyli jam sessions, takie spotkania różnych muzyków, którzy tam grają. I tam graliśmy, Mehdi przyszedł i zaczęliśmy rozmawiać o różnych rzeczach. Ja się wychowałem w Algierii przez długi czas, więc jakby mam sympatię do wschodu, do Bliskiego Wschodu, do tych różnych języków, perski, mi się to bardzo podoba, nie znam oczywiście, ale... No i tak żeśmy zaczęli rozmawiać o islamie, o tym wszystkim. I w końcu doszliśmy do wniosku, że musimy jakąś próbę sobie zrobić, pograć razem. No i tak się stało i przy okazji jeszcze, pamiętam, że jak to było, że Mehdi dał mi płytę, na której grają z Andrzejem, we dwóch. Nagrali taką płytkę i ta płytka była w moim samochodzie i moja żona jeździła tym samochodem i mówi, no ale ten co gra na tych klawiszach to jest taki super i w ogóle, no ja go słucham i ten i słucham, to jest takie fajne. Mówię, tak, takie fajne, no to też posłuchajmy, i rzeczywiście. Okazało się, że na tych klawiszach to grał po prostu Andrzej Rejman, no więc już nie było wyjścia, trzeba było też z nim pograć. No i tak to się zaczęło. Czy pan jest kompozytorem? No można tak powiedzieć. Ja się raczej uważam za frontmana, jak mówiłem dzisiaj. No tak, no jako songwriter muszę tam coś klecić, więc czasami spłodzę jakieś tam kompozytorskie rzeczy, ale no, trudno powiedzieć, żebym był kompozytorem. Tak. Ja raczej jestem takie małe dziecko, lubię się bawić wszystkim. Dźwiękami, słowami, nie wiem, no, pędzlami nawet czasami maluję, nie tak jak tutaj te piękne obrazy oczywiście, ja się nie porównuję, ale też lubię coś tam sobie, jakieś kolaże robić, takie rzeczy. Kiedy po raz pierwszy wyszedł pan na scenę? O, to trzeba było mi przesłać te pytania, bo bym sobie poszukał. Poszedł do hipnotyzera, żeby mi... Pierwszy raz na scenę, no to jak wyszedłem z między ud mojej matki, to wyszedłem na scenę. No, tak odpowiem. Okej. Był dzisiaj jeden utwór, który, no, mówię szczerze, trafił do serca, trochę się rozczuliłam. Czy gdy pan widzi łzy wśród widzów,
Czy pan czuje jakąś władzę? Bo stojąc na scenie, mając takie uczucie, że pan trafia do tych ludzi, jakie to jest uczucie? Nie wiem, ja akurat nie miałem okularów, więc nie widziałem, czy łzy były, czy się pojawiły, czy nie, ale no jeżeli rzeczywiście jest jakiś kontakt z publicznością, no to mam wrażenie, że jestem na właściwym miejscu. Także no trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Oczywiście ja nie wiem, bo to nie ma miernika, tak, że tutaj emocja, że może kiedyś dojdziemy do takiego społeczeństwa, gdzie będą podłączone do nas, do naszych, nie wiem, na przykład nadgarstków, takie mierniki intensywności emocji, którą przeżywamy i powiedzmy, że frontman będzie widział, a tutaj dotykam, prawda, serca biją szybciej. To proszę się przedstawić, pan Andrzej, Andrzej z Rejman. Polski. Z Warszawy, urodziłem się w Warszawie, mieszkam w Warszawie. Moi rodzice też z Warszawy, poznali się na jednej z warszawskich uczelni, przed wojną jeszcze. Okej, i jeszcze jest trzeci członek zespołu. Trzeci członek zespołu. Jestem, nazywam się Mehdi Wolany, Irańczyk z pochodzenia. Teraz gramy z chłopakami. A jak długo mieszka pan w Polsce? Wiem, że dość długo, ale... Już po Ja nie miałem długo. 24 lata, przyjechałem do Polski. I to było 30 parę lat temu. Przed wjazdem do Polski właśnie brałem udział w rewolucji, tak zwanej. Tak? Dokładnie, że wygoniliśmy szacha Iranu. Czyli pamiętam jednak dyktaturę raczej. Kiedy pan wszedł na scenę w Polsce? Na scenie jest, kiedy po studiach raczej, kiedy nie miałem co robić. Nie mogłem sobie znaleźć pracy. Spotkałem się z fajnymi muzykami. I to do dziś tak to trwa. Kiedy się poznaliście z Andrzejem? Zdarzyło się poznaliśmy dawno temu. To było jakieś tam prawie 20 lat temu. Czyli już 20 lat gracie razem? Nie. Wtedy się poznaliśmy, ale gramy ze sobą od 5-6 lat chyba. Nie? Andrzej No mnie tak. wprowadził w ten interes. Nie, no to wzajemnie się prowadzaliśmy. Graliśmy spontanicznie też tak sporadycznie wcześniej niż kilka lat temu. Bo Wiktor tam nas taki był mentor, znaczy właściwie opiekun artystów. Wiktor, ja nie pamiętam jego nazwiska, on był Śleziński, on był bardzo ważną postacią dla osób, które tak, ze sceny takiej alternatywnej, niezależnej, bo on dawał im instrumenty, dawał im możliwości, zapraszał. To trzeba o nim wspomnieć. W świętej pamięci Wiktor, którego ja właściwie słabo znałem, ale byłem w tej piwnicy jego tam na Placu Unii, gdzie nawet Janusz Smyk, saksofonista wybitny zresztą polski, jazzowy, mieszkał przez pewien czas w tej piwnicy u Wiktora. Pamiętasz mnie? I tam się działy naprawdę ważne rzeczy dla takiej alternatywnej kultury, takiej około jazzowej muzyki, gdzie się spotykali właściwie. Nawet rockowej. Nawet rockowej. Tam Tomek Lipiński był. no właśnie, można wspomnieć kilka nazwisk, nawet tak, osób, które są obecnie znane też. No, to jest ważna postać. To o tym Wiktorze trzeba wspomnieć. On potem pojechał w Bieszczady, kupił sobie jakieś olbrzymie gospodarstwo. 500 hektarów. Miał żonę hinduskę, która robiła świetne hinduskie jedzenie. I w jednej z jego, taki miał dom pod Warszawą drewniany, gdzie zapraszał muzyków i tam graliśmy. Zresztą pierwszy raz tak naprawdę live, na żywo graliśmy tam w tym domu pod Żabią Wolą u Wiktora, gdzie ta jego żona, jakie imię było? Podawała nam jakieś hinduskie dobre jedzenie. Usza, no właśnie. I to było bardzo ciekawe, to trzeba o tym powiedzieć, no, bo wtedy się oddaje jakby to jemu trochę, bo on jest trochę zapomniany. Trzeba by o nim napisać nawet, wiesz, jakiś film w ogóle dokumentalny zrobić o tym Wiktorze. No, to jest taka.
Wiktor odkrywał nowych artystów. Tak, tak. Pomagamy Tak, wchodzić po tak, prostu to w trzeba ten powiedzieć. świat. To trzeba wyraźnie powiedzieć. A teraz? Gdzie jest Wiktor? Teraz Jedzie. Wiktor Pokój nie go- żyje, on zmarł jakoś, miał jakąś ciężką 2 lata chorobę. temu, tak. Tak, to już typ... Na cukrzycę. Czy macie o nim książkę? Napiszecie? Jego żona mieszka w Bieszczadach. Właściwie jest to temat do podjęcia, żeby jego sylwetkę przywołać z pamięci naszej. Tak samo jak Zbychu Kunkowski, też świętej pamięci. No jest dużo takich postaci, które odeszły. Kulpowicz, Sławek, O których nikt nie wie. No, tak, no Obecnie. akurat znamy, tak, ale i jest postacią znaną, ale niektóre osoby, które stanowiły takie filary, jakby takiej, no, że to wszystko nie upadło, po prostu to o nich trzeba mówić cały czas, bo wiele takich osób jest zapomnianych.